Cel warsztatów to jest przede wszystkim komunikacja z środowiskiem lotniczym, którą cały czas wykonujemy systematycznie każdego roku, ale również posłuchanie opinii, dyskusji z branżą, bo chcemy być, żeby to był dialog, żeby to nie było tak, że my urzędnicy za biurkiem w Warszawie podejmujemy jakieś decyzje, a nie mamy kontaktu z rzeczywistością, tak? Więc też jest jesteśmy bardzo uhonorowani tym, że zostaliśmy zaproszeni przez Politechnikę Śląską. Generalnie Górny Śląsk, południe Polski to jest ten obszar, gdzie jest bardzo dużo aktywności, operacji, więc dla nas to jest miłe, żeby przyjechać na Górny Śląsk dzięki zaproszeniu Politechniki Śląskiej i tutaj móc spotkać się, rozmawiać. Mamy około 100 osób na sali fizycznie, mamy około 200 osób online przed komputerem, także w sumie 300 osób. Tematyka jest, myślę, bardzo ważna, bardzo ciekawa. Jedną z rzeczy, którą dzisiaj będziemy ogłaszać, dokładnie dzisiaj wchodzi modyfikacja prawa, która powoduje, że dla urządzeń do masy startowej 600 kg będzie można latać według przepisów polskich, a nie przepisów europejskich, co daje pewne pole manewru dla środowiska. To jest to, o co środowisko polskie wnioskowało przez długi okres czasu. Udało nam się dopiąć proces legislacyjny i od dzisiaj ta regulacja wchodzi w życie, więc o tym między innymi będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać oczywiście jak zawsze o kwestiach bezpieczeństwa, analizować różne incydenty, które były. Będą też koledzy z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy będą o tym opowiadać. Będziemy mówić również o dronach, dlatego że drony to jest bardzo rozszerzający się segment, który może potencjalnie, będzie współistniał z tym tak zwanym małym lotnictwem General Aviation ze względu na to, że to są te niskie wysokości, na których operują. Będziemy również rozmawiać o kwestiach lądowisk i pewnych propozycji, które my mamy jako urząd a propos pewnych zmian prawnych dotyczących lądowisk, czyli nie lotnisk, a lądowisk, czyli tych małych miejsc, gdzie małym urządzeniem można bezpiecznie wylądować. To jest kierunek przyszłości. Inżynieria lotnicza i kosmiczna to jest kierunek przyszłości, bo to są najwyższe technologie, bo mówi się tak, że jeśli coś wdroży lotnictwo, to inni to zrobią. My dość intensywnie współpracujemy z lotnictwem, kształcimy kadry dla lotnictwa, szczególnie teraz uruchomiliśmy już drugi rok nowy kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna, który cieszy się ogromnym wzięciem, więc zależy nam na tym, żeby kształcić nowocześnie dla potrzeb, w związku z tym takie kontakty są nam niezbędne, bo dowiadujemy się, na co mamy zwracać uwagę, w jakim kierunku mamy iść. Bardzo ważne jest to spotkanie, ponieważ w tym momencie Politechnika jako uczelnia, jako jedna z 5 uczelni kształcących w zawodach lotniczych chce odgrywać ważną rolę na krajowym rynku lotniczym, zarówno w obszarze kształceń, jak i kształtowania bezpieczeństwa lotniczego. Dlatego też traktujemy to jako bardzo duże wyróżnienie i przyjemność.